Co znajduje się pod powierzchnią Polski? Witajcie! Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że Polska jest krajem naprawdę bogatym w surowce naturalne. Wprawdzie nie jesteśmy europejskimi emiratami i nie rozdajemy ropy prawie za darmo naszym mieszkańcom, jednak mimo tego mamy czym się pochwalić. Zasoby leżące pod powierzchnią Polski są warte setki miliardów złotych. W skali roku wydobywa się tu ponad 400 milionów ton kopalin, w tym praktycznie 40 z nich jest naprawdę istotnych dla naszej rodzimej gospodarki. Prawdopodobnie niewiele z Was wie także o tym, że na terenie dawnej Polski działały pierwsze rafinerie na świecie, a projektantem i pomysłodawcą wykorzystania ropy naftowej na szeroką skalę był Ignacy Łukasiewicz, twórca lampy naftowej, która oświetliła ulice europejskich i światowych miast. Prehistoria Polski i dawny klimat naszego kraju miały bezpośredni wpływ na obecne bogactwa, jakie znajdują się pod naszymi stopami. Jednak podziemia Polski to nie tylko surowce, ale także tysiące jaskiń, dawnych bunkrów, w tym także największa podziemna baza Hitlera, aktywność sejsmiczna oraz niezwykle ciekawa prehistoria, która miała ogromne wręcz znaczenie dla tego, co na co dzień znajduje się tuż pod nami. Dlatego my w dzisiejszym odcinku dokładnie przyjrzymy się temu, co najciekawszego można znaleźć pod powierzchnią Polski, a jeśli ten odcinek Wam się spodoba, niewykluczone, że powstanie kolejna część. Możecie to pokazać lajkami pod tym filmem. Okej, łopata w dłoń, czas nieco pokopać, żeby zobaczyć, co kryją nasze rodzime ziemie. Słuchajcie, pamiętajcie, że za najciekawszy pomysł na odcinek, który polubię sercem, w przypiętym komentarzu z hashtagiem pomysł możecie otrzymać koszulkę Global Składu z unikalnym numerem. To samo tyczy się też najczęściej lajkowanego komentarza. Co najważniejsze, pełny zwiastun nowego sezonu na Globaliście pojawi się już 14 kwietnia, a 18 wielkie rozpoczęcie. Wierzcie mi, będzie się dużo działo, dlatego warto jeszcze chwilę zaczekać. Wbijajcie też na naszego Discorda, bo ciągle rośniemy w siłę i im więcej Was jest, tym fajniejszą społeczność tworzymy. Okej, po tym ważnym ogłoszeniu już się nie ociągamy, tylko kopiemy pod ziemię. Zacznijmy od podkładu geologicznego. Nie wiem czy wiecie, ale Polska była niegdyś zarówno tropikalną puszczą, jak i później lodowym sercem świata. Miliony lat temu obszar dzisiejszej Polski znajdował się w rejonie równika, a nasze ziemie porastały palmy, które rosły w towarzystwie morza okołorównikowego, bogatego w ówczesne organizmy wodne, takie jak chociażby gąbki czy też skorupiaki. Najwięcej skamieniałych pozostałości można znaleźć w województwie świętokrzyskim, a te znalazły się tam wskutek tzw. kambryjskiej eksplozji życia. Około 395 milionów lat temu właśnie w tym polskim województwie prawdopodobnie pierwszy raz w historii zwierzę, a konkretnie tetrapod, wyszedł z wody, stając się pierwszym czworonogiem na lądzie. W tym samym czasie w województwie śląskim rosły 30-metrowe paprocie oraz palmy, które bezpośrednio wpłynęły na to, że region jest bogaty w węgiel. Powstał on z rozkładającej się roślinności w okolicy podmokłych terenów, która potem przykryta przez ziemię nie miała dostępu do tlenu, zamieniając się pod wpływem czasu w wysokoenergetyczny kruszec. 150 milionów lat temu natomiast niemal cała Polska znalazła się pod wodą, potęgując później powstawanie różnych surowców oraz żyznych ziem, które ponownie pokryły lasy tropikalne, a później zamieniły się w węgiel brunatny, gaz ziemny czy też ropę. Choć mało kto zdaje sobie sprawę, ale do połowy lat 20. XX wieku Polska była liderem w wydobyciu gazu ziemnego i trzecim producentem ropy naftowej w Europie. W 1922 roku co trzecia baryłka ropy wydobywana w Europie poza Związkiem Sowieckim pochodziła właśnie z Polski. Oczywiście z czasem złoża się wyczerpały, jednak do dziś wcale nie możemy narzekać na brak surowców. Mimo że już od czasów międzywojennych węgiel w naszym kraju jest eksploatowany na potęgę, w końcu do dziś stanowi on kluczowe ogniwo dla polskiej energetyki, tak mimo tego nadal mamy 9. największe złoża tego surowca na ziemi. Jednakże teraz z roku na rok wydobywanie nazywanego niegdyś czarnego złota staje się coraz mniej opłacalne z uwagi na głębokość jego występowania. Jednak nie jest to jedyne bogactwo naturalne znajdujące się pod naszymi stopami, jakim możemy się pochwalić. W końcu Polska jest 5. na świecie producentem srebra, 11. na świecie producentem miedzi, ale dodatkowo mamy też niemałe pokłady gazu, bo te pokrywają 40% naszego zapotrzebowania oraz całkiem pokaźną ilość soli kamiennej, siarki czy też ołowiu. Jednak w szczególności najważniejsza jest miedź i srebro, bo te mogą być wykorzystywane do gałęzi takiej jak high-tech.
Warto jeszcze nadmienić, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo na to, że w Polsce znajdują się duże złoża metali ziem rzadkich, czyli najbardziej potrzebnych surowców do produkcji nowoczesnych wyświetlaczy, procesorów oraz innych ważnych technologii. Co więcej, Polska ma też jedne z największych na świecie złóż gazu łupkowego i choć temat ten na chwilę obecną nieco umarł z uwagi na zawirowania prawne oraz strach inwestorów, tak magazyn World Mackenzie pisze, że w 2031 roku największym producentem gazu łupkowego w Europie będzie właśnie Polska. Wydobycie ma wynieść 10 w porywach do 30 miliardów metrów sześciennych, a to oznaczałoby pełną samowystarczalność i co najważniejsze zapasy na eksport, a to przynosiłoby nam dodatkowe pieniądze. Jednak problemem jest to, że gaz ten znajduje się prawie 5 km pod powierzchnią Ziemi i na chwilę obecną jego wydobycie jest jeszcze mało opłacalne, aczkolwiek technologia idzie naprzód, więc jeszcze dużo może się w tej materii zmienić. No dobrze, ale skoro jesteśmy jeszcze skupieni na geologii Polski, warto wspomnieć, że nasz kraj leży na granicach trzech dużych struktur geologicznych budujących kontynent europejski, a mianowicie mowa tutaj o prekambryjskiej platformie wschodnioeuropejskiej, paleozoicznej platformie zachodnioeuropejskiej oraz strefie kenozoicznych fałdowań alpejskich. Natomiast platformę wschodnioeuropejską od zachodnioeuropejskiej dzieli strefa szwu transeuropejskiego. To też powoduje, że na północy, jak i południu naszego kraju często występują niewielkie trzęsienia ziemi. No okej, ale nie samymi surowcami i geologią człowiek żyje. Polska ma przecież bardzo ciekawą, a zarazem burzliwą historię. A to powoduje, że nasze podziemia są bardzo ciekawe. Dlatego pod powierzchnią Ziemi, oprócz tysięcy starych karabinów w lasach, można znaleźć także wiele niewybuchów, które w naszym kraju zdarzają się niemal codziennie, co zresztą widać po nagłówkach prasowych. Skalę tego, z czym się mierzymy, pokazuje przykład z początku lipca 2020 roku, kiedy podczas budowy ostatniej stacji drugiej linii metra w Warszawie robotnicy natrafili na 250-kilogramowy niewybuch, który gdyby tylko eksplodował, tak mógłby nawet doprowadzić do lokalnej katastrofy budowlanej, bowiem w okolicy znajdują się liczne bloki jeszcze z czasów komunistycznych, a ich konstrukcja przy wybuchu mogłaby zostać naruszona. Dlatego trzeba było ewakuować wszystkich mieszkańców pobliskiego osiedla i uniemożliwić przeprowadzenie niedzielnej mszy w lokalnej parafii świętego Włodzimierza. Jednak nie są to wszystkie pamiątki, jakie pozostały w Polsce po okresie wojennym. Jednym z ciekawszych przykładów będzie też podziemny kompleks w regionie Gór Sowich, gdzie Niemcy od 1943 roku prowadzili zakrojone na szeroką skalę prace budowlane pod kryptonimem Riese, czyli Olbrzym. Budowa nigdy nie została ukończona, a jej pozostałością jest szereg obiektów owianych mgłą tajemnicy. Istnieją hipotezy, iż mogła być to budowa podziemnych fabryk zbrojeniowych bądź też kwatery dla naczelnego dowództwa III Rzeszy. Nie mówimy tutaj jednak o jakimś niewielkim tuneliku, bowiem łączna długość wszystkich korytarzy, jakie łączą zaznaczone tutaj na mapce miejscowości, wynosi 7410 metrów. Część z tuneli jest odcięta z uwagi na wodę, która je zalała, a po dziś dzień nikt nie jest pewien, do czego ta cała konstrukcja miała faktycznie służyć. Pewne jest natomiast, że jego koroną miał być Zamek Książ, do którego nie miała prowadzić żadna naziemna droga, żeby ten kompleks nie rzucał się wrogom w oczy. Jednak jakoś trzeba było się tam dostać, dlatego do budowli docelowo chciano doprowadzić podziemną kolej, no i oczywiście podziemną sieć dróg. Nie myślcie tylko, że Niemcy zbudowali to sami. Jak można by było się spodziewać, wykorzystali do tego ponad 10 tysięcy więźniów, a wiele z nich przypłaciło to niestety życiem. W Polsce aż roi się od tajemniczych tuneli, podziemnych baz i schronów. Część z nich była budowana na wypadek wojny nuklearnej, inne stanowiły tajne stanowiska dowodzenia, jeszcze inne miały służyć błyskawicznej ewakuacji, np. z Pałacu Kultury w Warszawie, gdzie także można znaleźć sieć podziemnych korytarzy. Jednak to już są zagadnienia, które wypadałoby rozwinąć na kolejną część lub po prostu materiał o tajnych podziemnych obiektach w Polsce. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Z mojej strony to tyle na dzisiaj i dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Co do drugiego sezonu na kanale, przypominam tylko, że zwiastun pojawi się najprawdopodobniej 14 kwietnia, a już 18 będzie nowy początek. Także do usłyszenia niebawem, a przed tym czekajcie na kolejne odcinki. Ja osobiście jeszcze raz Wam dziękuję, no i trzymajcie się. Cześć!